Witam, jest godzina 5 rano, a my właśnie z naszego małego moteliku w Honolulu wyruszamy w stronę Moana Lua Trail, czyli szlaku górskiego, który zaprowadzi nas do legendarnych Stairway to Heaven. Haiku Stairs, znane również jako Stairway to Heaven, to stalowe schody o długości ponad 1400 metrów, wijące się po stromych grzbietach górskich po wschodniej stronie wyspy Oahu. W 1942 roku, niecały rok po ataku na Pearl Harbor, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych rozpoczęła budowę ściśle tajnego radaru niskiej częstotliwości. Dwaj profesjonalni wspinacze, Bill Adams i Louis Otto, wyposażeni w liny i czekany, spędzili 21 dni wbijając w zbocze góry metalowe pręty, na których zainstalowane były pierwsze drewniane schody. Ich główną funkcją było zapewnienie dostępu do szczytów górskich otaczających Haiku Valley, na których budowano ten potężny radar. Wiele ludzi myśli, że budynek stojący na najwyższym szczycie otaczającym dolinę, do którego prowadzą schody, jest właśnie tym radarem. Ale tak naprawdę była to jedynie antena o krótkim zasięgu zapewniająca łączność z kilkoma pobliskimi bazami wojskowymi. Ten prawdziwy radar miał o wiele większą skalę. Wykorzystując topografię stromych wulkanicznych gór ułożonych w kształt półkola przypominający amfiteatr, US Navy stworzyło jeden z największych wówczas radarów świata. Budując potężny nadajnik na dnie doliny Haiku Valley oraz rozciągając stalowe druty pomiędzy szczytami górskimi, cała ta dolina stała się jedną wielką anteną, której sygnał był w stanie dotrzeć aż do łodzi podwodnych stacjonowanych u wybrzeży Japonii. Po zakończeniu wojny radar przekazano Straży Wybrzeżnej, która używała go do nawigacji, a schody zostały wymienione na stalowe, te, które są tam do dziś. W latach 90. zarówno radar, jak i schody zostały wyłączone z użytku, zamknięte i opuszczone. Miejsce to szybko stało się celem poszukiwaczy przygód i odważnych turystów, którzy nielegalnie wspinali się po zamkniętych schodach. Po wielu incydentach, obrażeniach oraz jednej śmierci na schodach, miasto ogrodziło ich dolną część oraz zatrudniło ochronę, uniemożliwiając wejście na ten legendarny szlak od dołu. Dlatego my zdecydowaliśmy się dotrzeć tam nieco okrężną drogą. Jesteśmy już na szlaku, otoczeni przepięknym lasem deszczowym i porannym śpiewem ptaków. Wyruszamy tak wcześnie rano, bo wejście na ten szlak trwa ponad 9 godzin w dwie strony, a to nie jest jeden z tych szlaków, na których chciałbyś, żeby cię zastała noc. Będzie stromo, będzie błotniście, bo już widzę po tym, jaka jest tutaj wilgotność, plus czubki tych gór są całe teraz w tym momencie w chmurach. Jest możliwe, że będzie padał tam deszcz. Teraz idziemy jeszcze po płaskim, idziemy w środku doliny, ale zaraz zaczniemy się wspinać po grzbiecie góry. Właśnie po drodze natknęliśmy się na starszą japońską panią, która siedziała na rozdrożu i zapytała nas, dokąd idziemy. My chcieliśmy skręcić w prawo. Powiedzieliśmy, że idziemy do Stairway to Heaven. W sumie ona to zasugerowała, zapytała, czy idziemy do Heaven, czyli do nieba. Trochę to w sumie przerażające, jak o tym pomyśleć. I wskazała nam drogę, że to nie jest w prawo, to jest prosto, tuż za nią. Trochę to było jak taka scena z filmu, gdzie bohater nie wie, gdzie dalej iść i nagle pojawia się jakiś starszy, mądry, tajemniczy człowiek, który wskazuje mu drogę. Bardzo dziwne. Ale w każdym razie jesteśmy teraz już na tym prawdziwym szlaku do Stairway to Heaven. Jak widzicie, jest o wiele bardziej dziki niż to, czym szliśmy poprzednio. I sądząc po tym, że szlak zrobił się teraz mocno stromy, to chyba znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. I ta stromizna raczej się nie skończy przez kolejne kilka godzin. Godzina 7:30, pora na małe drugie śniadanie.
Patrząc na szczyty przed nami, niedługo zaczniemy wchodzić w chmury. Tam zaczynaliśmy jakąś godzinę temu. Powoli pniemy się do góry. Storczyk, taki sam jak w doniczce waszej mamy. Przed nami rozpostarł się niesamowity widok, ale też mocno wiatr wieje, więc się chowam za krzakami, żeby było mnie słychać. Przepięknie podświetlone góry światłem słonecznym, porannym światłem, ale tam, gdzie zmierzamy, wciąż są gęste chmury i góry są mocno spowite mgłą. Wieje. Staraliśmy wystarczająco wysoko, żeby widzieć obie strony wyspy. Zarówno widzimy ocean po tej stronie, jak i teraz między górami wyłonił nam się ocean z tej strony. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak zaplanowaliśmy wejście na te nielegalne schody, ale w sposób legalny, otóż my nie wchodzimy po samych schodach. Schody są zamknięte, nielegalnie jest po nich wchodzić od samego dołu na sam szczyt, bo są niebezpieczne. Więc my, żeby dotrzeć wciąż do tych schodów, idziemy szlakiem, który prowadzi na ten sam szczyt, na tą samą górę z anteną na szczycie, tylko że od zupełnie innej strony. Bo te schody prowadzą od tamtej strony wyspy, od oceanu, wchodzą pod górę po bardzo stromym zboczu, a my idziemy od drugiej strony wyspy i podchodzimy pod tą samą górę. Także ze schodami spotkamy się dopiero na szczycie i wtedy będziemy mogli zejść kilka stopni niżej i zrobić sobie zdjęcia na tych legendarnych schodach. Przed nami chyba największe jak dotąd wejście po linie, która idzie pierwsza. O, rzeczywiście jest brudna. Wow. Ślisko strasznie. Wow. Złap się liny. Nie ryzykuj. No i jesteśmy w chmurach. Mamy tutaj schodki. Co to za karteczka? Jakieś miejsce wiązane linami. Manano tree. Manano. A message of Manano tree. Please read. Aloha hikers, welcome to our aina. I am old Manano tree. A więc ta wiadomość napisana z perspektywy drzewa, tak jakby to drzewo do nas mówiło. Mówi, że to jest stare drzewo, które rośnie tutaj od wielu lat i od wielu lat jest punktem orientacyjnym dla kolejnych wspinających się po tym szlaku, ale ludzie chwytali za jego korzenie, chwytali się drzewa i powoli go przez to niszczą. To drzewo prosi nas wszystkich wspinających się tutaj, żeby nie chwytać i nie urywać korzeni tych drzew, mimo że są one dobrym chwytem podczas wchodzenia, żeby te drzewa mogły tutaj przetrwać. A rzeczywiście to drzewko jest przestare i przepiękne. A tymczasem zrobiło nam się tutaj po prostu mleko. Prawie nic nie widać dookoła, jesteśmy w chmurach i idziemy coraz wyżej.
tak oto Wiktoria znika za mgłą. Wow, minimalnie nam tu światło wychodzi, patrzcie. Słońce. Chwila słońca. Znalazłam schody. Znalazłaś schody? Dotarliśmy, prawie. Za chwilę tam będziemy. No i proszę Państwa, udało się, jesteśmy na szczycie, a teraz wchodzimy na słynne Stairway to Heaven. Bycie tutaj to niesamowite uczucie. Pamiętam, jak usłyszałem o tym miejscu po raz pierwszy, jeszcze za czasów Urban Składu, jeszcze za czasów mojej pasji do opuszczonych miejsc. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To było marzenie, żeby tu kiedyś przylecieć. Marzenie, które naprawdę nigdy nie pomyślałem, że się spełni. Ale proszę bardzo, kilka lat dalej i udało mi się być w pozycji, w miejscu, w swoim życiu, kiedy taki wyjazd i dotarcie tutaj było możliwe. I to jeszcze z moją dziewczyną Wiktorią. No i to tyle, my dalej nie będziemy schodzić, ale te schody ciągną się tam daleko, daleko po tym grzbiecie góry, aż na dół do samego miasta. Tam w dole widać cały ten ogród botaniczny, w którym byliśmy na początku naszej wycieczki po Oahu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy z dołu pokazywałem wam tą antenę, która tutaj jest przy nas. Ciężko to nazwać schodami, to jest po prostu drabina. To jest tak strome, niesamowicie. Ja jak to ja, oczywiście do osiągnięcia pełnej satysfakcji musiałem wejść na najwyższy możliwy punkt i stanąć na tej przesiąkniętej historią antenie z widokiem na schody do nieba i całą wyspę. Okej, szczyt już powoli tam z powrotem ginie za mgłą. My zaczynamy zejście na dół, kolejne 4 godziny schodzenia. Ale muszę przyznać, jak dla mnie to był jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy szlak, na jakim w życiu byłem. A jak u Ciebie? Wiktoria bardzo dużo po Tatrach chodziła, także u Tatry... Jeden z lepszych, jeden z lepszych? nie najlepszy. Tatry tu chyba mocno konkurują, nie? No i Zion. I Zion, to wiadomo. Dobra, spędziliśmy tam 2 godziny robiąc zdjęcia, więc myślę, że pora wracać, bo umrzemy tu na szlaku w nocy. No, lepiej wracajmy. Schody do nieba mają zostać rozebrane. W tym roku Urząd Miasta ogłosił plany ich rozbiórki, która ma kosztować prawie $1,5 miliona. Wiele mieszkańców protestuje tej decyzji. Powstała też organizacja o nazwie Friends of Haiku Stairs, która walczy o renowację i udostępnienie schodów dla wszystkich. Jeśli chcecie ich wesprzeć, link do ich strony umieszczam w opisie filmu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że to mogła być dla mnie ostatnia okazja na zobaczenie tego niezwykłego miejsca. I cieszę się, że mogłem ją wykorzystać, bo mimo, że schody do nieba nie zaprowadziły mnie do nieba, to zdecydowanie sprawiły, że doceniłem życie na ziemi.